Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim, jedziemy Aleją Józefa Piłsudskiego i napotykamy taką serię znaków. Mamy drogę jednokierunkową, uwaga wypadki, kontrola prędkości fotoradar oraz znak U9B. I teraz oczywiście naszym zadaniem będzie odwzorowanie tego oznaczenia w ZW-CADzie. Do wykonania tego zadania najlepiej będzie użyć nakładki ZW Traffic. Jeżeli ktoś tej nakładki nie ma, to w opisie znajdzie wersję testową na 30 dni, można sobie pobrać. I teraz przechodzimy już do samej pracy. Pierwsze co to klikamy w bibliotekę znaków, czyli tutaj drugi przycisk w zakładce ZW Traffic, biblioteka symboli. Wchodzimy w bibliotekę i wybieramy, który znak nas interesuje. Po lewej stronie korzystamy z tego menu, żeby nie szukać w całej bibliotece konkretnego znaku, tylko wybieramy odpowiednią grupę, na przykład znaki D informacyjne. Nas interesuje znak D3, klikamy na niego 2 razy. Jeżeli klikniemy na to 2 razy, powinien on się pojawić również w podglądzie. Jeżeli tego w podglądzie nie będzie, to znak nam się nie wstawi, dlatego musimy znak zaznaczyć dwuklikiem. Jedno kliknięcie nie wystarczy. Tak jak teraz klikam, żaden znak mi się teraz nie dodał. Mam tylko znak D3. Sprawdzamy, czy parametry nam odpowiadają, na przykład stan projektowany, wielkość wielkie, czy szare wypełnienie ustawione na nie. Ja nic tutaj nie zmieniam, klikam po prostu wstaw i wrzucam ten znak mniej więcej w poprawnym miejscu. Nie będę się tutaj przejmował za bardzo tą precyzją. Powiedzmy, że wstawimy ten znak tutaj, a następnie określamy kąt tego znaku. Kąt najłatwiej jest określić poprzez wyznaczenie punktu prostopadłego po drugiej stronie drogi, na przykład w taki sposób. Klikamy lewy przycisk myszy, a następnie określamy, gdzie ma znaleźć się lico naszego znaku. Powiedzmy, że odsuną to w tę stronę, ponieważ tych znaków będzie jeszcze tutaj dużo więcej, zatem lica lepiej, żeby znajdowały się gdzieś poza drogą, żeby nam tej drogi nie zasłoniły. Jeżeli już to zrobimy, spacją lub enterem kończymy wstawianie znaku i program pozwoli nam wstawić drugi znak. Nasz następny znak to jest uwaga wypadki i tutaj musimy wstawić 2 znaki na jednym słupku, zatem wybierzmy sobie najpierw znaki ostrzegawcze. Tutaj wybieramy znak A30, on już jest w podglądzie, ale jeszcze nie kończymy, jeszcze nie klikamy wstaw, bo przechodzimy również do znaków T, czyli tabliczki i tutaj wybieramy odpowiedni znak T14. Tutaj był chyba ten pierwszy, zatem wybieramy sobie znak T14 wypadki i klikamy teraz na wstaw. Następnie program zapyta nas o punkt wstawienia, zaznaczamy go powiedzmy w tym miejscu, następnie określamy punkt po drugiej stronie ulicy, albo nawet może być na tym samym krawężniku tuż obok, byleby tylko była ta prostopadłość. Wtedy ten znak będziemy mieli ustawiony dla nadjeżdżających pojazdów. On nie jest ustawiony idealnie prostopadle do krawężnika, jest obrócony o 5 stopni. Klikamy lewy przycisk myszy, następnie program może nam zadać pewne pytanie w pasku poleceń. Jeżeli na znaku może wystąpić jakiś napis albo na przykład jakaś liczba określająca prędkość, to program nas pyta, co tam konkretnie trzeba wpisać. Zatem tutaj wpisujemy wypadki, nawet nie musimy tego wpisywać, bo jest to wartość domyślna, zatwierdzamy to zatem enterem i teraz określamy, gdzie ma znaleźć się lico. Powiedzmy, że lico będzie gdzieś w tym miejscu. Spacja enter, kończymy. Tutaj na chwilkę kliknę jeszcze zamknij. Zobaczcie Państwo, dzięki temu, że te lica stawiam gdzieś poza drogą, to sama droga będzie czytelna. Jeżeli wstawimy tutaj jakieś oznaczenie poziome, nie będzie ono zasłonięte, dlatego warto te lica wstawiać gdzieś kawałek dalej. Nawet mogłem zrobić to jeszcze dalej, bo tutaj musimy wstawić jeszcze 2 znaki i teraz się zastanawiam, jak je tutaj ustawić, żeby było je wyraźnie widać. Kliknijmy jeszcze raz na bibliotekę znaków i teraz wybieramy znak fotoradar, czyli wchodzimy w znaki informacyjne i w informacyjnych to będzie D51. Klikamy na D51, klikamy wstaw i program zapyta nas o określenie punktu wstawienia. Powiedzmy, że będzie ten znak gdzieś tutaj. Określamy punkt po drugiej stronie ulicy, albo ten sam krawężnik, albo nawet oś jezdni. Ważne, żeby tutaj wskazać prostopadłość. Następnie program może nam zadać kilka pytań, tutaj odnośnie tego napisu. Zatem na początku w pierwszym wierszu zatwierdzam enterem, że ma być napis fotoradar, w drugim wierszu ma być kontrola, a w trzecim wierszu prędkość. I dopiero teraz mogę to wrzucić. Te napisy mogły być zmienione, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. I teraz muszę ustawić ten znak gdzieś tam powiedzmy kawałek dalej, żeby zostawić sobie tutaj jeszcze miejsce na ostatni znak, czyli U9B. Klikam lewy przycisk myszy powiedzmy w tym miejscu, spacją enterem kończymy wstawienie takiego znaku i przechodzimy do znaków U, czyli urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i tutaj znajdujemy znak U9B. U9A też będzie, tylko że po drugiej stronie ulicy. My na razie robimy tylko tę stronę ulicy, więc wybieramy znak U9B.
Klikamy wstaw i wrzucamy ten znak powiedzmy w tym miejscu. Określamy sobie punkt prostopadły, na przykład do tego krawężnika. Jeżeli ciężko jest nam znaleźć prostopadłość, no u mnie znajduję, ale nie jest to takie proste, bo program dociąga mi też do innych miejsc. Zatem jeżeli ciężko jest nam znaleźć prostopadłość, to możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy w lokalizację względem obiektu i wyłączyć niepotrzebne punkty charakterystyczne, na przykład równoległość, najbliższy. Ten punkt bardzo mi przeszkadza podczas rysowania. Zatem wyłączam niepotrzebne punkty charakterystyczne i teraz dużo łatwiej jest mi znaleźć prostopadłość, bo wystarczy, że się tylko przybliżę i już tę prostopadłość mi znajduje. Następnie określamy punkt, gdzie ma być lico, na przykład w tym miejscu, zatwierdzam to spacją lub enterem, klikam zamknij. Nasze znaki zostały już właściwie wstawione. Jako że ćwiczenie było proste, to chciałbym tutaj dopowiedzieć jeszcze dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, na czym ja pracowałem? Ja pracowałem na screenshocie z geoportalu. Nie miałem akurat żadnego DWG z działkami czy też budynkami w Piotrkowie, dlatego też zrobiłem sobie zwykłego screenshota z geoportalu. I z tym screenshotem niewiele mogę zrobić. Nie jestem w stanie zaznaczyć żadnej działki, nic takiego, zmienić koloru, ale zostało wprowadzone w wersji ZWCAD 2025 takie narzędzie jak wektoryzacja. Przejdźmy teraz do zakładki Wstaw i tutaj w panelu Obrazki znajdziemy wektoryzację. Kliknijmy na to polecenie. Następnie program zadaje mi jakieś pytanie w pasku poleceń, ja to tylko potwierdzam. Mogę już wybrać obraz, zatem wybieramy sobie na przykład ten obrazek. W tym momencie zostało to zwektoryzowane, zajęło to dosłownie sekundkę. Program jeszcze mnie pyta, czy modyfikować grafikę wektorową. Chodzi o to, że jeżeli byłyby jakieś błędy, to my możemy je ręcznie ponaprawiać. Na przykład jakaś działka została źle zinterpretowana. Ja jednak nie chcę tego modyfikować, więc klikam nie. Program mnie uprzedza. Uwaga, nie będzie się dało tego później naprawić. Ok, dobra, kontynuujemy. I proszę zobaczyć, że w tym momencie moje działki są już zwektoryzowane. Zaznaczę ten obraz. Przesunę go na bok, mógłbym go osunąć, ale chcę go przesunąć na bok, żebyście Państwo widzieli. To jest ten obraz, na którym ja pracowałem, prawda? Przerzucę go jeszcze dalej. On już jest mi zbędny totalnie, dlatego że wszystkie moje działki sobie zwektoryzowałem. I teraz jestem w stanie na przykład taką działkę zaznaczyć, usunąć, zmienić jej warstwę, zmienić jej kolor. Nawet została stworzona taka specjalna warstwa. Wejdźmy do zakładki Rysuj i mamy tutaj warstwę o nazwie Arc, Line czy Polyline. Te pomarańczowe to są właśnie dane od programu. I na przykład w warstwie Polyline mogę zmienić kolor powiedzmy na zielony, klikam OK. Zmieniam to tylko po to, żebyście Państwo widzieli. Wszystkie polylinie, które zostały zwektoryzowane przed chwilą, mają teraz kolor zielony. A te, które mają pomarańczowy kolor, to są po prostu dalej linie. Liniom też możemy kolor zmienić na jakiś inny. Oczywiście nie będziemy tutaj zmieniać kolorków. Najlepiej byłoby przerzucić sobie te wszystkie obiekty na jedną warstwę o nazwie działki. I co ważne, jesteśmy w stanie te działki teraz modyfikować. Zmieniać ich długości, zmieniać ich położenie, usuwać i tak dalej, i tak dalej. A druga fajna rzecz, którą możemy teraz wykonać, to ewentualne usunięcie tych strzałek. Jeżeli ktoś tych strzałek nie chce, które ma tutaj przy znakach, to wystarczy, że zmodyfikuje sobie styl odnośnika wieloliniowego. I wystarczy taki odnośnik sobie zaznaczyć, zobaczyć w Ctrl 1, jaki to jest typ odnośnika. Ja nie mogę teraz tego zobaczyć, bo mi zaznaczyła się grupa. Dlatego jeszcze wchodzę do ZW Trafika, wyłączam grupowanie w dodatkach. Tutaj jest taka funkcja jak zaznacz pojedynczo, klikamy na to. Teraz klikam sobie na strzałkę i ja już widzę, jaki mam tutaj styl wielolinii. Warto to sprawdzić, bo kiedyś to było robione na aktualnym stylu wielolinii, teraz mamy dopisany nowy styl specjalnie do znaków, także warto sprawdzić, jaki styl trzeba byłoby tam wyedytować i możemy go zmienić. Możemy po prostu zmienić rozmiar tej strzałki na przykład na 0 i nie będziemy tych strzałek w ogóle widzieć. A gdzie się to robi? Wchodzi się na przykład do zakładki Opis, tutaj mamy panel z liniami odniesienia, możemy kliknąć na tę strzałeczkę w prawym dolnym narożniku, otworzy nam się styl odnośnika wieloliniowego i tutaj wybieramy ten, który jest przypisany do znaków. W moim wypadku jest to ZW Traffic Vertical, ale wcale być tak nie musi. Być może u Państwa jest coś innego. Klikamy na Modyfikuj i tutaj wystarczy, że grot strzałki zmienimy sobie na przykład na 0. Kliknę OK, kliknę Zamknij.
moje strzałki już nie są widoczne. Może jeszcze jedna mała rzecz. Zobaczcie Państwo, że teraz moje znaki są pod działkami. Tutaj na przykład na U9B to widzimy wyraźnie, że te zielone linie są nieco wyżej. I można to oczywiście zmienić. Można zmienić kolejność wyświetlanych obiektów. Warto byłoby wszystkie znaki zaznaczyć naraz. No i co? Teraz nie mogę, bo wyłączyłem grupowanie. Ogólnie to grupowanie czasami będzie nam przeszkadzać. Jak na przykład chciałem zaznaczyć tylko linię odniesienia, to grupowanie mi przeszkadzało. Ale teraz jak chcę zaznaczyć wszystkie znaki, to grupowanie bardzo się przyda. Dlatego grupowanie znowu włączam. I teraz wystarczy, że zrobię kilka kliknięć i wszystkie znaki mam zaznaczone. Nie muszą osobno zaznaczać tarczy, linii, lica czy też opisów. A jeżeli wszystkie znaki mam zaznaczone, to klikamy prawy przycisk myszy, porządek wyświetlania, przesuń na wierzch i sprawa załatwiona. Teraz moje znaki są już wyżej niż same działki.